Cześć, tu Radek. Moje filmy powstają dzięki patronom, za co im serdecznie dziękuję. Wraz z partnerem kanału, firmą Flying Atom, przygotowaliśmy dla Was specjalną promocję. Z kodem Autostrady Polska możecie zakupić złoto i srebro inwestycyjne z 0,5% zniżką. Rabat wykorzystajcie na stronie Flying Atom Gold lub w jednym z oddziałów stacjonarnych firmy. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam moje spostrzeżenia na temat podróżowania w wakacje. Zaczął się okres najbardziej wyczekiwany przez dzieci i młodzież. Pamiętam, jak byłem młody, to odliczało się, kiedy wreszcie zaczną się wakacje. Z racji, że dużo jeżdżę i na wiele rzeczy zwracam uwagę, chcę Wam dziś przedstawić moje przemyślenia. Oczywiście nie trzeba ich traktować, że tak trzeba robić, ale myślę, że część rzeczy może Wam się przydać. Tankowanie. Rzecz niby błaha, ale w wakacje jest tym różnie. Chodzi mi o korki na stacjach paliw. Wzdłuż autostrad i dróg ekspresowych co kilkadziesiąt kilometrów zlokalizowane są parkingi ze stacjami paliw. Są odcinki autostrad i dróg ekspresowych, gdzie stacji paliw jest bardzo mało. Szczególnie dotyczy to dróg niedawno oddanych do ruchu. Jeżeli planujecie jechać drogą, której w zeszłe wakacje jeszcze nie było, to powinniście liczyć się z tym, że stacji może być na niej niewiele, albo może nie być ich wcale. Przed wyjazdem warto sprawdzić, ile mamy kilometrów do naszego miejsca docelowego i na przykład jeśli mamy 500 km, a nasze auto pokonuje na baku na przykład 700 czy 800 km, to warto zatankować przed wyjazdem do pełna u siebie w mieście. Uniknie się wtedy stania czasami po pół godziny, a nawet więcej na stacjach paliw. Długie kolejki w wakacje szczególnie są widoczne na najbardziej popularnych drogach nad morze. Dotyczy to głównie autostrady A1 oraz dróg ekspresowych S3 i S7, które prowadzą na północ. Na stacjach wzdłuż tych dróg w wakacje dzieją się czasami naprawdę dziwne rzeczy. Jadąc rok temu właśnie nad morze drogą ekspresową S3, widziałem na mapie Sitno Wschód, czyli pierwszym parkingiem za Gorzowem Wielkopolskim w stronę Szczecina, że do każdego dystrybutora stało po około 8-10 aut. Dodatkowo dochodzi tutaj kultura, a raczej jej brak u niektórych kierowców. Rzeczą niedopuszczalną jest to, co czasami widzę, że kierowcy tankują auto, idą zapłacić, po czym nie odjeżdżają od dystrybutora, tylko na przykład kupują sobie kawę czy hot doga i siadają na ławeczce. Wielu kierowcom brakuje zdrowego rozsądku, że takim zachowaniem blokują jeden dystrybutor na kilka albo kilkanaście minut. Dodatkowo proszę pamiętać, że cena paliwa na stacjach paliw wzdłuż autostrad i dróg ekspresowych zawsze jest wyższa niż na stacjach w miastach czy pozostałych drogach. Wynika to z prostego faktu. Wzdłuż dróg A i S tankują ci, którzy muszą tankować i nie mają już wyboru. Jak już jesteśmy przy parkingach, to rzeczą konieczną przy długiej podróży jest odpoczynek. Musimy robić co kilka godzin przerwy w podróży. Jazda non-stop, np. przez całą Polskę, czy dalej do innych krajów bez przerwy jest niedopuszczalna. Z racji wykonywanego zawodu widzę co kilka dni, co powoduje zmęczenie u kierowców. Ludzie zasypiają za kierownicą, zjeżdżają i uderzają w barierki, albo zjeżdżają poza autostradę. Też zapewne im się wydawało, że nie są zmęczeni i dadzą radę dojechać. Zasypiają wszyscy, kierowcy z osobówek, busów czy ciężarówek. Dochodzi do wielu tragedii, a często można byłoby tego uniknąć, jakbyśmy po prostu odpuścili jazdę non-stop i na przykład co 2-3 godziny zatrzymali się nawet na kilka minut. To daje bardzo dużo. Wpływ niewyspania i zmęczenia na prowadzenie samochodu jest przez wiele osób bagatelizowany. Tymczasem badania pokazują, że przykładowo jeśli ktoś spał poniżej 4 godzin, to zwiększone ryzyko spowodowania wypadku, bądź z powodu zaśnięcia, bądź z powodu obniżonej koncentracji jest porównywalne z tym, gdyby ktoś prowadził mając około 1,2 promila alkoholu we krwi. Mam szczerą nadzieję, że nikt z Was nawet nie pomyślałby o wsiadaniu za kierownicę mając 1,2 promila, a o ryzykach prowadzenia niewyspanym myślimy znacznie mniej. Kolejny temat z tym związany to kiedy wyjechać. Oczywiście sprawa jest całkowicie indywidualna i nie chcę tutaj nikomu nic sugerować ani narzucać. Powiem tylko z własnego doświadczenia, że nie jeżdżę już przez całą noc. Jak byłem młodszy, to tak robiłem, jednak od około 10 lat już się z tego wyleczyłem. Oczywiście jazda w nocy ma swoje duże plusy. Jeździ dużo mniej aut, nie ma korków oraz na stacjach paliw jest pusto. Jednak jeśli na co dzień pracujemy od poniedziałku do piątku, od rana do wieczora i w piątek po południu wsiadamy w auto, żeby jechać całą noc, np. do Chorwacji czy Włoch, to nie jest to dobry pomysł. Przychodzi noc i nasz organizm domaga się snu, a my to próbujemy w jakiś sposób oszukać, np. kawą czy energetykami. Jak mam gdzieś daleko pojechać, to od dawna stosuję zasadę, że idę spać około 22 i wstaję około 4 rano.
Dzień wcześniej pakuję auto, rano jem szybkie śniadanie i w drogę. Zrobiłem tak ostatnio jadąc z Paryża do Poznania. Przez pierwsze godziny jechało się bardzo dobrze, bo ruch cały czas był bardzo mały, a dodatkowo byłem już po 6 godzinach snu. Statystycznie najmniej aut jeździ we wtorki i środy. Najwięcej aut porusza się po drogach w piątki po południu, właściwie całą sobotę, niedzielę po południu i cały poniedziałek. Dobrym momentem na wyjazdy jest niedziela rano. Wtedy na drogach przeważnie jest pusto. Sprawa bardzo ważna to korzystanie z nawigacji. Mnóstwo osób korzysta z aplikacji w telefonach, które prowadzą nas do celu. Ich używanie jest jak najbardziej wskazane, bo na żywo pokazuje nam, kiedy dojedziemy, czy są wypadki, korki i tym podobne. Jest to coś, o czym kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu mogliśmy jedynie pomarzyć. Jednak proszę pamiętać, żeby nie wierzyć takim mapom bezgranicznie, bo są one obarczone błędem. Przykładem jest na przykład otwarcie nowych dróg. Wielokrotnie uczestniczyłem w różnych otwarciach dróg i widziałem, jak ludzie zamiast jechać nowym odcinkiem, zjeżdżali na starą drogę, bo nawigacja takich poprowadziła. Drugim problemem są odcinki dróg będące w przebudowie. Szczególnie w aplikacji Google Maps bardzo często można spotkać sytuację, że w rzeczywistości mamy tylko prace drogowe albo zamknięcie jednej jezdni, a na mapie zaznaczony jest całkowity brak możliwości przejazdu. Nawigacja proponuje nam wtedy niedorzeczne objazdy, które zupełnie nie opłacają się czasowo, aby ominąć remontowany odcinek, nawet jeśli w tym momencie nie ma na nim żadnego korka. Niestety w przypadku Google Maps, gdzie użytkownicy nie mają możliwości poprawiania mapy bezpośrednio, takie problemy potrafią nieraz utrzymywać się bardzo długo. Często wygląda to tak, że użytkownicy zgłaszają błąd, zostaje on poprawiony po kilku dniach, za kolejnych kilka dni na budowie następuje niewielka zmiana organizacji ruchu i jakiś fragment drogi znów staje się zamknięty na mapie. Użytkownicy znowu zgłaszają błąd, na jego poprawę znów czeka się kilka dni i tak w kółko. W kontekście podróży w wakacje drogami, gdzie szczególnie musimy liczyć się z ryzykiem takich zmian, w tę i z powrotem, są DK7 z Warszawy w kierunku Gdańska oraz Zakopianka. Lepiej pod tym względem wypadają nawigacje, których użytkownicy mogą sami edytować mapę, jak na przykład Waze, ale takie mapy wciąż mogą zawierać błędy. Jeżeli jedziemy więcej niż jedną osobę, to najlepiej zawsze, kiedy widzimy, że nawigacja sugeruje nam np. za 15 minut skręt na jakiś objazd lub skrót, poprośmy pasażera, aby na spokojnie sprawdził, czy to naprawdę wygląda jak sensowny pomysł. A przynajmniej poproście, aby pasażer sprawdził, czy inne nawigacje także pokazują konieczność pojechania objazdem, czy jest to błąd konkretnej aplikacji. Kolejna sprawa to opłaty za autostrady w innych krajach. Do każdej podróży, a szczególnie tej zagranicznej, powinniśmy się chociaż minimalnie przygotować i wiedzieć, czy w danym kraju autostrady są płatne, czy nie, oraz jakie przepisy obowiązują. Musimy wiedzieć, czy w danym kraju są winiety elektroniczne kupowane wcześniej w necie, a może trzeba zapłacić w punktach poboru opłat, czyli potocznie zwanych bramkach. Rok temu, stojąc w kolejce na stacji paliw koło węzła Mszana, niedaleko granicy z Czechami, na autostradzie A1, przede mną stał człowiek, który jechał z większą ekipą z Polski do Grecji. Po kolei wymieniał kraje, gdzie jedzie. Prosił więc kasjerkę o winietę do Czech, Słowacji, Węgier, Serbii, Macedonii i Grecji. Pani z politowaniem na niego spojrzała i powiedziała mu, że do Czech i Słowacji są już tylko winiety elektroniczne, a dalej nie wie i mu nie pomoże. Tak więc warto przed wyjazdem poświęcić dosłownie kilka minut i poczytać, jakie opłaty oraz przepisy obowiązują w poszczególnych krajach. Nadmienię tylko, że do Czech, Słowacji, Austrii, Węgier, Słowenii i Rumunii obowiązują już tylko winiety elektroniczne i nic na szybę nie trzeba naklejać. Jak już jesteśmy przy opłatach, to w krajach, gdzie cały czas są punkty poboru opłat, czyli potocznie zwane bramki, radzę Wam ustawiać się bliżej prawej krawędzi. Jest o wiele szybciej niż po środku czy przy lewej krawędzi. Zostało to przeze mnie sprawdzone w wielu krajach i w każdym jest tak samo. Ciężarówka, mimo że jest wolniejsza i dużo dłuższa, to należy pamiętać, że są to kierowcy zawodowi, którzy podjeżdżając pod bramki wiedzą, jak zapłacić. Kierowcy w autach osobowych często dopiero jak dojadą do bramek, to dopiero wtedy zaczynają szukać portfela czy karty. Niejednokrotnie jest on na przykład schowany w torbie czy nawet w bagażniku. Poza tym proszę pamiętać, żeby wozić przy sobie trochę gotówki, bo są kraje albo niektóre bramki, gdzie można zapłacić tylko gotówką. Natomiast jadąc przez Polskę pamiętajcie, że od 1 lipca bezpłatne są tylko państwowe odcinki autostrad, ale na autostradach koncesyjnych opłaty nadal obowiązują. Na autostradzie A1 opłata nie będzie pobierana w wakacyjne weekendy, natomiast na A2 i A4 opłaty są pobierane cały czas. Jeżeli planujecie jechać autem po autostradzie A1 Gdańsk-Toruń lub A4 Katowice-Kraków,
na których dostępny jest elektroniczny pobór opłat, to zdecydowanie zainstalujcie przed podróżą aplikację. Pozwoli Wam to zaoszczędzić naprawdę sporo czasu, korzystając z automatycznych szybkich bramek, zamiast stania w długiej kolejce do bramek z ręcznym poborem opłat. Przy autostradach co około 2 km są na krawędzi jezdni ustawione telefony. W czasach, gdzie wszyscy mamy telefony komórkowe, może się wydawać, że taki telefon to relikt przeszłości. Okazuje się, że wcale nie. W momencie jak mamy np. awarię auta lub skończyło nam się paliwo, co akurat nie powinno się zdarzyć, to dzwoniąc przez telefon po drugiej stronie siedzi operator, który wie doskonale jak nam pomóc. Wystarczy powiedzieć numer telefonu, który jest widoczny i osoba po drugiej stronie wie, w jakiej jesteśmy lokalizacji i zapewne nam pomoże. Takie telefony istnieją przy większości autostrad w Europie. U nas są na A1, A2 i A4. Jeśli popsuje Wam się auto, chcecie się dowiedzieć, czy są korki lub inne prace, to istnieją numery telefonu do poszczególnych zarządców dróg. Na drogach zarządzanych przez Generalną Dyrekcję numer to 19111. Jest to ogólnopolska infolinia drogowa obsługiwana przez uproszczony 5-cyfrowy numer typu AUS, kierujący wszystkie połączenia w sprawie informacji drogowej do punktu informacji drogowej w centrali Generalnej Dyrekcji, który na bieżąco zbiera informacje z oddziałów Generalnej Dyrekcji. Kierowcy mają do dyspozycji jeden prosty numer, który przekierowuje nas do oddziału Generalnej Dyrekcji z miejsca, skąd akurat dzwonimy. Alarmowy numer telefonu na autostradzie A1 od Gdańska do Torunia to 58 530 66 66, na autostradzie A2 od Świecka do Konina to 800 022 242, natomiast na autostradzie A4 z Katowic do Krakowa numer to 32 76 27 333. Kontynuując ten temat, jeśli nasze auto się zepsuje, to należy jak najszybciej opuścić pojazd. Koniecznie należy założyć kamizelkę odblaskową, ustawić trójkąt w odpowiedniej odległości i udać się poza jezdnię i oczekiwać na pomoc drogową. Siedzenie w aucie jest bardzo niebezpieczne. To jest to, o czym mówiłem wcześniej. Pamiętajcie, że mnóstwo osób gapi się w telefony podczas jazdy, inni oglądają filmy, jeszcze inni są zmęczeni i zasypiają w aucie. Więc jak Wam zepsuje się auto, to należy je bezzwłocznie opuścić. Jeżeli jesteście w bezpiecznym otoczeniu, a nie na przykład na wiadukcie, powinniśmy jak najszybciej przejść poza bariery energochłonne i nie mam tu na myśli sytuacji, gdy ludzie stają tuż za barierami. Przecież bariera działa tak, że przejmuje energię wyjeżdżającego w nią pojazdu, wyginając się, albo może nawet zostać całkowicie wyrwana z ziemi. Więc jeśli ktoś stoi sobie tuż obok, opierając się łokciami o barierę i tak czeka na przyjazd służb, to sami sobie odpowiecie, czy w przypadku karambolu daje to jakąkolwiek ochronę. Jeśli jadąc autem po drodze o 2 lub więcej pasach ruchu widzimy, że zaczyna tworzyć się korek, to koniecznie należy utworzyć korytarz ratunkowy. Za dużo nie będę o nim teraz mówił, ponieważ niedługo na moim kanale będzie o tym film. Ale pamiętajmy o ustawianiu się jak najbliżej prawej i lewej krawędzi jezdni oraz o tym, żeby nie dojeżdżać tuż do pojazdu stojącego przed nami. W sytuacji awaryjnej musimy mieć możliwość łatwego manewru, aby umożliwić przejazd pojazdu ratunkowego, nawet zjeżdżając poza jezdnię, jeśli jest to konieczne. Niestety nieraz można obserwować sytuacje, gdy podczas tworzenia korytarza życia kierowcy ustawiają się tak blisko jeden za drugim, że gdy na przykład duży wóz straży pożarnej nie może gdzieś łatwo przejechać, to nikt już nie jest w stanie sprawnie przesunąć, aby zrobić dodatkowe miejsce. Pojazdy, które jadą do akcji ratunkowej, muszą mieć miejsce, żeby bezpiecznie i szybko dotrzeć do miejsca wypadku. Pakowanie. Temat rzeka. Często obserwuję, jak ludzie jeżdżą spakowani, to jestem po prostu przerażony. Trzymanie ciężkich rzeczy z tyłu na półce jest bardzo niebezpieczne. Podczas gwałtownego hamowania takie elementy ważą bardzo dużo i mogą nam wyrządzić krzywdę. W pojeździe rzeczy nie powinny być rzucone byle gdzie. Telefon. Trzymanie telefonu w ręku i bawienie się nim jest bardzo niebezpieczne.
Mnóstwo wypadków udałoby się uniknąć, gdyby nie to, że ludzie patrzą się w telefon podczas jazdy. Wielokrotnie byłem świadkiem, jak auto jedzie zygzakiem. Po dojechaniu bliżej okazywało się, że kierowca zamiast na drogę gapi się w telefon. Na koniec frajda z podróży, a nie stres. Pamiętajmy, jadąc na wakacje mamy czuć się szczęśliwi, a nie zestresowani. Nie urządzajmy wyścigów, zajeżdżania, mrugania i tym podobne. Jeżeli prawy pas jest wolny, to wykorzystujemy do jazdy pas prawy, a nie środkowy czy lewy. Czas urlopu powinien być najlepszym czasem w roku, a często niestety przeradza się w koszmar. Wielokrotnie to zależy tylko od nas i naszego stylu życia. Życzę Wam udanych wyjazdów i szczęśliwych powrotów. Tradycyjnie film pomógł mi robić Krzysiek Kleiner, za co mu serdecznie dziękuję. Pozdrawiam, Radek.